Jak to jest szkolić instruktorów? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że nurków. Nurków, którzy podali mi mocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem. I właśnie o tym opowie Piotr Stus, który wyszkolił już wielu instruktorów nurkowania. Posłuchajmy. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Siemanko, cześć. Cześć. Słuchaj, teraz porozmawiamy sobie o tym, jak to jest szkolić instruktorów. Zapewnie zupełnie inaczej niż szkolić takich świeżaków do pierwszego nurkowania. No i właśnie, czym się różni takie szkolenie nurka początkującego rekreacyjnego od nurka, który ma zostać instruktorem? No bo rozumiem, że instruktor już potrafi nurkować. Przyszły. No, oczywiście, że różnica jest znaczna. Nurka na poziomie OWD uczymy, jak nurkować. Instruktora uczymy, jak uczyć nurkować. Więc to jest zupełnie inny level. Ale i w jednym, i w drugim przypadku jest to wyzwanie, ponieważ w przypadku kursanta OWD ci ludzie nie potrafią jeszcze nurkować. W przypadku kandydata na instruktora on jeszcze najczęściej nie potrafi uczyć. Chociaż być może ma predyspozycję. No właśnie, to jest w takim razie bardziej jest to nauka, jak być nauczycielem, czy jak być lepszym nurkiem. Bo dla części początkujących tak się nam wydaje, że to jesteś sobie nurkiem rekreacyjnym, a potem masz wyższy level wtajemniczenia, jesteś instruktorem. Tak często się o tym myśli i dużo zależy od federacji szkoleniowej, a może bardziej, to się pewnie wyrównało w ostatnich latach. Definitywnie instruktor nurkowania to jest nauczyciel, więc to jest w dużej mierze kurs metodyki nauczania, podczas którego oczywiście jest również okazja do tego, żeby wyrównać pewne braki techniczne, nauczyć się lepiej wykonywać pewne ćwiczenia czytelniej. A poza tym jest doskonała sentencja brzmiąca tak, że uczył, aż sam zrozumiał. Więc kiedy zaczynamy uczyć, my porządkujemy również naszą wiedzę, pojawia się lepsza struktura i sami stajemy się bardziej kompetentni przez to. To ile trwa takie szkolenie na instruktora? To jest bardzo dobre pytanie i nie ma na nie takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ najczęściej kursy instruktorskie, które realizowane są w większym bloku, składają się z dwóch części. Ta pierwsza część jest troszeczkę zamaskowana, nazywa się to różnie w różnych organizacjach, ale w SSI, gdzie my prowadzimy szkolenia instruktorskie, ta pierwsza część to jest, po pierwszej części uzyskuje się stopień instruktora asystującego. Dawniej mówiło się asystenta instruktora, de facto to jest stopień instruktorski, ale na takim poziomie, nazwijmy to basenowo-teoretycznym, to znaczy wykłady z teorii i nauka basenowa pewnych umiejętności. I w tej części, która trwa około tygodnia, mieści się właśnie głównie metodyka, szlifuje się umiejętność demonstracji ćwiczeń pod wodą z rozkładem na czynniki pierwsze, uczy się wyłapywać błędy, które najczęściej się pojawiają przy nauce podstawowych umiejętności nurkowych, no i zachować oczywiście, nadzorować grupę, zachować bezpieczeństwo, korzystać z asystenta pod wodą, z divemastera, z certyfikowanego asystenta. Więc można byłoby powiedzieć, że to jest w zasadzie chyba taki główny trzon tego, jak zostać nauczycielem nurkowania. W tej drugiej części, która już jest z tym kursem instruktora wód otwartych, Open Water Instruktora, uczymy się, jak prowadzić bardziej złożone programy ratownicze, programy przewodnickie oraz uczymy się finiszu nurkowania, kursu nurkowego w wodzie otwartej, czyli tej drugiej części każdego szkolenia podstawowego. I ta druga część ile trwa? Ona mogłaby trwać powiedzmy 4-5 dni. Z reguły tyle trwa. Cały kurs zamyka się mniej więcej w 12 dniach.
To jest taki racjonalny czas i egzamin, który w zależności od grupy trwa, egzamin instruktorski, który trwa też około 2 dni. Więc, no bo to są najczęściej zewnętrzne egzaminy, więc cały pakiet zamyka się w 14 dniach. Okej, pytanie, mówię, egzamin aż 2 dni trwa i to zewnętrzny, czyli kto egzaminuje? Słuchaj, to jest tak, że znowu to zależy od organizacji, ale w tych organizacjach, które przyszły do nas ze Stanów, w SSI, w PADI, jest wymóg zewnętrznego egzaminatora. Szkolę cię przez 2 tygodnie i potem ktoś przyjeżdża zweryfikować twój poziom wiedzy instruktorskiej, a ja już jestem tylko obserwatorem tego, co się dzieje. No jest to związane nazwijmy to ogólnie, z kontrolą jakości. No jasne. Ale ten pierwszy stopień instruktora asystującego może być zamknięty wewnętrznie w centrum szkoleniowym, natomiast ta druga część musi być już poddana egzaminowi zewnętrznemu. Czy ten, kto egzaminuje, jest tak powiedzmy na takim twoim poziomie, tak jak instruktor, czy to jest ktoś uprawniony specjalnie do egzaminu? To jest instruktor, trener z doświadczeniem, wieloletnim doświadczeniem, który dodatkowo przeszedł przeszkolenie jako certifier, egzaminator, ale to są z reguły, no zawsze to są ludzie bardzo doświadczeni, prowadzący własne centra nurkowe. Ludzie, którzy potrafią ocenić, no mają wyczucie, wiedzą jak odróżnić nerwy i roztrzęsienie egzaminacyjne od kogoś od realnych umiejętności. No bo to oczywiście te finisze kursów niosą ze sobą pewną dawkę emocji. No dobra, to kto może zostać instruktorem? Czy to trzeba mieć jakieś specjalnie, nie wiem, uprawnienia najpierw, czy tak jestem nie nurkiem, chcę zostać instruktorem, bo to jest moja, nie wiem, przyszła kariera zawodowa. To... Tak też może być i spotykamy się z tym, nawet w tym roku mamy takiego wychowanka na poziomie dive masterskim, który stwierdził, że to będzie jego przyszła kariera zawodowa, przyszły zawód. To jest jednak troszkę dłuższa ścieżka, nie da się tego zrobić w jedne wakacje. Również organizacje tutaj mają różne wymogi. Zawsze trzeba wejść na poziom profesjonalny, czyli trzeba zostać przewodnikiem nurkowym, dive masterem, dive guidem, dive masterem najczęściej, tak, bo dive guide to jest troszkę jeszcze za mało. No i trzeba mieć odpowiednią ilość nurkowań, która również jest definiowana przez standardy danej organizacji. To są takie ilości około, powiedzmy, między 75 a 100 nurkowań, co części osób wydaje się małą ilością, ale wiecie, to jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna pracować w centrum nurkowym, w centrum, w którym codziennie wypływa na wodę parędziesiąt osób, to bardzo szybko zdobywa się taką praktykę w obcowaniu z ludźmi w wodzie i pod wodą. Powiedzmy, ta setka nurkowań to jest masa doświadczeń. Znaczy setka, od poziomu profesjonalnego powiedzmy to jest tam parędziesiąt nurkowań potrafi bardzo dobrze człowieka przygotować. Natomiast to pewnie daje tylko tyle, że człowiek się dobrze czuje w wodzie, jest w stanie podzielić swoją uwagę pomiędzy swoje potrzeby, a potrzeby osób, z którymi nurkuje. Natomiast kurs instruktorski uczy jak uczyć, więc to jest troszeczkę inna sprawa. Tam się nie za bardzo mówi o tym, czy ja potrafię nurkować, czy nie, bo wszyscy na tym poziomie potrafią nurkować. To jest kwestia tego, czy ja, na przykład ty teraz ziewnąłeś, prawda, to oznacza, że być może powinienem się zastanowić nad swoją karierą instruktorską poważnie. Jak to w podcaście wstaliśmy o 5 rano. Słuchaj, słabe wytłumaczenie. Dobra. To się wytnie. Jak zawsze. Dlatego takie krótkie podcasty robimy, bo większość wycinać. Nie, to zostanie na pewno. No okej. No widzisz, i to właśnie na tym polega, żeby w odpowiednim momencie wyłapać, że twoi słuchacze usypiają. Dokładnie. Czy są jeszcze jakieś wymagania pozanurkowe, nie wiem, badania lekarskie, żeby zostać instruktorem, czy nie? Oczywiście, tak. Jest szereg wymagań formalnych, które tak naprawdę, jak to wymagania formalne, najczęściej są stosunkowo proste do przejścia. Trzeba mieć badania lekarskie, nie wystarczają już moje oświadczenie, że jestem zdrowy, tylko ktoś jeszcze wujek musi jeszcze potwierdzić, że to jest prawda. Trzeba mieć aktualne przeszkolenie medyczne w zakresie niesienia pierwszej pomocy i podawania tlenu. No ale to jest stosunkowo wąski pakiet, prawda? Wąski pakiet tych wymogów dodatkowych. Okej, dobra, to wracamy. No i trzeba mieć skarbonkę, trzeba mieć świnkę jeszcze, którą trzeba rozbić w odpowiednim momencie. No dobra. I wyciągnąć parę zyla. No tak.
Co jest takiego, nie wiem, trudnego w zostaniu instruktorem? Co najwięcej sprawia kursantom problemów? Jest bardzo różnie. Jest bardzo różnie, bo to zależy od temperamentu danej osoby. U niektórych osób to jest kwestia odwagi w mówieniu do ludzi, takiego stanięcia przed grupą i po prostu powiedzenia składnego tekstu, dzięki któremu oni coś zapamiętają. Dla innych osób to jest kwestia takiego naprawdę solidnego ugruntowania wiedzy nurkowej, przetworzenia jej w ten sposób, żeby można ją było streścić. No wiadomo, że nie jesteśmy się w stanie podzielić, no ty jesteś się w stanie podzielić, ale większość osób nie jest się w stanie podzielić całą wiedzą, którą dysponują. Możemy przekazać 70-60% tego, co wiemy. Pewnie nie ma sensu próbować więcej. Więc trzeba umieć dokonać jakiejś syntezy tego, co się wie. Oczywiście kursy instruktorskie nie sprawdzają tego poziomu wiedzy tak super do dna, bo zakładamy, że osoba, która będzie za chwilę mówiła do ludzi, będzie się przygotowywała do tych wykładów. Więc to też jest często problemem, ale to jest typowe w momencie, kiedy wchodzimy na jakąś ścieżkę dydaktyczną, musimy się też przygotowywać do tych zajęć. Czasami to są problemy w wodzie, czasami ludzie są troszeczkę za szybcy pod wodą, próbują wszystko zrobić za szybko i miałem bardzo mądrego szefa wyszkolenia w klubów na początkach swojej kariery instruktorskiej. On zawsze mówił, pamiętajcie, żeby nie traktować swoich wychowanków, nie mierzyć ich swoimi możliwościami nurkowymi. Mówi, wy zostaliście instruktorami, więc prawdopodobnie wszystko szło wam lepiej i łatwiej, a tak nie musi wcale być. No więc trzeba się nauczyć też takiego spokojnego dzielenia tej wiedzy na przystępne i umiejętności praktycznych na przystępne kawałki. A w takich zajęciach praktycznych, bo jak one w ogóle wyglądają? To jest tak, że nie wiem, ty powiedzmy symulujesz zachowanie osoby początkującej? W SSI nie pracuje się z żywym materiałem. Pracujemy w grupie ludzi, którzy są kandydatami na instruktorów. No i odgrywa się te scenki. To są inscenizacje. Są zadawane błędy przez osoby prowadzące kurs i te błędy przez osobę, która w danym momencie odgrywa rolę instruktora, muszą być wyłapane, musi nastąpić odpowiednia reakcja, musi być nadzór nad grupą, odpowiednia informacja o tym, jak błąd poprawić. No i to jest oceniane według pewnych kryteriów, a potem omawiane. Jak jest czas i możliwości, to zajęcia są nagrywane, także można to też przeanalizować na wideo. Masa roboty jest. Masa roboty. Masa roboty. A to jest tak, że nie wiem, jest powiedzmy, nie wiem, wiele osób się wchodzi pod wodę na takich zajęciach praktycznych? Bo... Optymalne są zespoły 4-osobowe, bo wtedy jedna osoba jest 2 kursantów, tak zwanych kursantów, jedna osoba jest instruktorem, jedna osoba odgrywa rolę dive mastera, czyli tego asystenta, no i taki 4-osobowy pluton jest tutaj optymalny, jeżeli idzie o odgrywanie tych scen. I te osoby się zmieniają swoje role. Czyli rozumiem teraz tak, uczy się przyszła osoba na instruktora typu jak nauczyć zdejmować maskę pod wodą. Dokładnie tak. Dokładnie, najpierw się prezentuje tą umiejętność. Czyli wypada ją umieć. Byłoby to wskazane. Potem odgrywa się, to wygląda, słuchajcie, dokładnie tak, jak później w trakcie zajęć, czyli instruktor coś prezentuje, potem prosi jedną osobę, ta osoba wykonuje to ćwiczenie albo nie, albo z problemem, albo bez problemu, on jej tam przybija 5, jeżeli jest wszystko zrobione dobrze, odsyłają na miejsce, tam mówi, ty, Dive Master, tam patrz na niej, no jest po prostu cała pantomima jest odgrywana, a trenerzy oceniają to, no i po prostu później przydzielają odpowiedniej ilości punktów. Czy tak patrząc z boku, to się dla nas by nie różniło nic od kursu podstawowego pewnie? No tak, jakbyś popatrzył na to z boku i nie wiedział, co się dzieje, widziałbyś jednego gościa, który tam się unosi w wodzie i coś sobie notuje na tabliczce, ale mógłbyś powiedzieć, że odbywa się jakieś szkolenie, tak? Troszeczkę może inaczej, bo tam trochę czasami ktoś się śmieje do rozpuku, czasami ktoś się łapie za głowę i ogólnie te ćwiczenia wszystkie im wychodzą od razu, no bo to jednak są kandydaci na instruktorów. I czasami robią głupie błędy, bo głupie w sensie takie proste błędy, prawda? Ale tam ten instruktor to wyłapuje, prawda, no bo takie jest jego zadanie.
Ktoś mógłby patrzeć, czemu taki błąd dziwny zrobił. A jakieś, nie wiem, symulowanie jakichś sytuacji awaryjnych? Wiesz co, no, w wielu przypadkach, wielu ćwiczeń niektóre błędy są potencjalnym zagrożeniem i tutaj szczególnie kandydat na instruktora jest oceniany za szybkość reakcji, poprawność reakcji, więc no nazwijmy to symulacją sytuacji awaryjnych. Nie ma symulacji, wiesz, nie ma takich symulacji. Bardziej to, o co pytasz teraz, bardziej występuje na kursach dive masterskich, gdzie w pewnej fazie szkolenia robi się, no po prostu zastawia się takie pułapki na osobę biorącą udział w kursie, no i symuluje się wtedy sytuację awaryjną gdzieś w trakcie nurkowania pod wodą. I tam faktycznie kandydat na przewodnika nurkowego musi zareagować. Tu jest troszeczkę inaczej, bo nie jest to jednak takie pływanie w bezmiarze wód, tylko ci ludzie z reguły są na dnie basenu albo gdzieś płytko nad dnem w wodzie otwartej, więc oczywiście tak, to też gdyby wystąpiła taka sytuacja, kandydat na instruktora byłby oceniony, czy sobie poradził, czy nie, ale nie jest to przedmiotem tego kursu. No tak się zastanawiam na przykład, czy nie, ktoś symuluje wejście do wody z zakręconą butlą na przykład. Tak, to byłoby, jeżeli instruktor prowadzący ćwiczenia w tym momencie, wprowadzający grupę do wody nie wyłapałby tego, straciłby tutaj punkty, dużo punktów. Okej. To byłoby elementem z całą pewnością oceny. Okej, czyli mamy teraz zajęcia praktyczne. A teoria jak wygląda? Teoria wygląda tak, że jest prezentowana przez trenera czy trenerów prowadzących kurs, jest prezentowana wiedza o metodyce, wiedza o historii organizacji, w której się zdobywa stopień, o jakichś głównych punktach, o elementach filozofii szkolenia w tej organizacji. Teoria, która pozwala przygotować się do zajęć w wodzie, znaczy wiadomo co będzie oceniane, jakie są kryteria, a kandydaci od drugiego dnia kursu zaczynają przygotowywać swoje krótsze i dłuższe prezentacje, które również według pewnego schematu są oceniane, punktowane, bo schemat prowadzenia wykładu jest bardzo konkretny. Tam muszą się pojawić pewne elementy, no i oni się uczą, jak z tego korzystać. Okej. No dobra, to teraz na końcu jak wygląda egzamin? 2 dni mówisz, tak? Czy to jest... Tak, 2 dni. 2 dni z tego względu, że jeżeli grupa jest 4-osobowa, to trudno jest sprawdzić wszystkich z wszystkiego w krótszym okresie czasu. Przy mniejszej grupie pewnie dałoby się to skrócić. Egzamin jest kilkuwarstwowy. Sprawdza się umiejętności instruktora na płytkiej wodzie, czyli w takim basenowych warunkach. Sprawdza się jego prowadzenie grupy na głębokiej wodzie, tak zwanej głębokiej wodzie, czyli w warunkach wód otwartych. Sprawdza się egzaminem testowym wiedzę teoretyczną, sprawdza się w rozmowie ustnej wiedzę o organizacji, takie przepytanie ze standardów, z pewnych elementów filozofii danej organizacji, filozofii szkolenia i sprawdza się umiejętności ratownicze. Czyli... A te umiejętności ratownicze też są elementem szkolenia? Tak. Przechodzi się w trakcie kursu instruktorskiego, jest cały blok poświęcony, w tej drugiej części wód otwartych jest blok umiejętności ratowniczych. Czyli tak naprawdę nauczania tych umiejętności ratowniczych. Okej, czyli tak naprawdę jeden egzamin to jakby takie 4 w sumie egzaminy trochę, 4-poziomowy? No on jest wieloelementowy, tak? To nie jest jedno podejście, ale kurs jest kursem, tam człowiek jest przez cały czas oceniany, później przychodzi egzamin, gdzie to wszystko zewnętrzne szkło, lupa sprawdza, czy to wszystko działa. A co się stanie, jak na przykład, nie wiem, zaliczę te płytkie wody, głębokie wody, ratownictwa nie pójdzie mi na tej rozmowie? No, pewne elementy można poprawić w obrębie tego bloku egzaminacyjnego, a pewnych nie można poprawić. Okej. Zdarzyło się tak, że widziałeś, że ktoś nie zdał takiego egzaminu? Nie. Przy tych egzaminach, w których brałem udział, zdarzyło się, że ktoś został na tym poziomie instruktora asystującego. I to jest okej. To znaczy, to jest w porządku, ponieważ wszystkim zależy na tym, żeby wyszli ludzie, którzy będą przede wszystkim bezpiecznie, ale też skutecznie uczyli. My chcemy, żeby ludzie zostawali w nurkowaniu, a żeby ktoś został w nurkowaniu, musi być fajnie od początku prowadzony. Okej. Dużo jest osób chętnych na takie kursy instruktorskie? Wiesz co, nie mam takiego pełnego rozeznania, jakie są statystyki. Powiedziałbym, że to jest
nie chciałbym za to brać jakiejś finansowej odpowiedzialności, ale myślę, że to jest około między 50 a 100 osób w Polsce rocznie, w zależności od roku. No to dużo tak naprawdę. Tak, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak różne przyświecają motywacje w wejściu na poziom instruktorski. Dla najmniejszy procent ludzi zostanie w tym zawodzie. Z tego względu, że to może będzie 10%, prawda? Może 15%, może 20%, ale myślę, że nie więcej. Dla wielu osób to jest druga praca albo trzecia praca, więc oni nigdy nie będą super aktywnymi instruktorami. Dla części to jest kwestia sprawdzenia się, to jest kwestia prestiżowa i to jest też okej, bo z całą pewnością można się wielu fajnych rzeczy nauczyć, rzeczy, które potem wykorzystamy w naszych firmach, w rozmowach z ludźmi kompletnie niezwiązanych z nurkowaniem. Po prostu uczymy się mówić do ludzi, uczymy się przekazywać pewne treści. No i dla pewnej garstki to będzie w przyszłości sposób na życie zawodowe. No i tych ludzi z całą pewnością jest najmniej. No właśnie, bo tak się zastanawiam, mówisz, Dunet 100 osób rocznie, to się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że szkoląc instruktorów, szkolisz sobie konkurencję. Tak myślę nawet, wiesz co, jeszcze wycofam się, bo to się wytnie oczywiście. Jasne. Myślę, czy tutaj trochę mnie nie poniosło, ale no myślę, że może bliżej 50 osób, tak? No i tak dużo. Czasami, tak. I tak, ja nie wiem zresztą, czy dużo, czy nie. Wiesz, ci ludzie w związku z tym, że tak różne mają motywacje, oni wchodzą na rynek i czy to będzie moja konkurencja? No część z nich to będą moi najbliżsi współpracownicy. Ci ludzie, których wyszkolimy w swojej firmie, oni na pewno parę sezonów z nami popracują. Ci, którzy pójdą na swoje, jest duża szansa, że będą ze mną współpracowali jako tour liderzy przyjeżdżający do bazy nurkowej na Wisie, czy jadący na safari i to będą moi bardzo bliscy współpracownicy. Część z nas jako instruktorzy wyszkoli ludzi, z których skorzystają inne ośrodki nurkowe, więc to jest wszystko okej. A część z nich będzie oczywiście ze mną wściekle i zaciekle konkurowała, no tak. Co wcale nie znaczy, że się nie musimy lubić i szanować, prawda? Przede wszystkim szanować. A jak już się takim zostanę instruktorem, to co muszę zrobić, żeby szkolić przyszłych instruktorów? No to jest długa ścieżka i pewnie droga. No tak, ale też nikt nie powiedział, że nie mamy pieniędzy, prawda? Ale wiesz, przede wszystkim trzeba wcześniej dużo szkolić. Bo my się uczymy nurkowania najlepiej wtedy, kiedy ktoś nam mówi, po co jest nam to potrzebne, gdzie zastosujemy te elementy w praktyce, w realnym życiu nurkowym. Więc kiedy uczymy ludzi nurkować, my musimy mieć bardzo dobrze poukładane takie realne przykłady, żeby tym ludziom powiedzieć, słuchaj, ty nie możesz mówić tego, bo nikt cię nie zrozumie. Powiedz to tak i tak. Więc żebym ja mógł taką frazę wygłosić na kursie instruktorskim, muszę to wszystko przejść i sobie wcześniej przetworzyć. To jest odrębna wiedza, znaczy odrębny kurs czy seminarium, jak być instruktorem, trenerem, czy kurs dyrektorem, czy instruktorem M3. I tego też się trzeba nauczyć wcześniej, dużo szkoląc na przeróżnych poziomach edukacji. No tak, bo cały czas musimy pamiętać, że instruktor to nauczyciel. Oczywiście. Gwiazda, guru, tak. Zarąbisty gość, facet, który całe życie pracuje w klapkach, ale dalej belfer. W czapeczce, ale jednak belfer. Z tymi podręcznikami. Lub pancia od nurkowania, prawda? Dokładnie tak, z podręcznikami, z tym wszystkim. Tak. A tutaj od razu się zastanawiam, czy też uczy się takiego przyszłego instruktora, nie wiem, jak przekazywać ten negatywny feedback do przyszłego kursanta, bo to chyba jest najtrudniejsze. Zbicie piątki po dobrym ćwiczeniu jest łatwe, a jak kursantowi nie idzie, to jak nauczyć takiego instruktora, żeby jednak oblał swojego przyszłego... Słuchaj, nie uwierzysz, ale są ludzie, którzy mają absolutny talent w krytykowaniu. A to ja. To Mateusz może powiedzieć. Także w ogóle się tego nie muszą uczyć. Trzeba w drugą stronę. Byłeś świetnym instruktorem. Gdyby federacje oczekiwały, że w ten sposób będzie następował biznesowo by się nie spinało. Pozytywny feedback. No więc
oczywiście no tutaj działają takie normalne ludzkie mechanizmy, że jeżeli chcesz komuś na coś zwrócić uwagę, to powinieneś zauważyć, co robił dobrze, bo być może wtedy ktoś będzie chciał cię wysłuchać, co masz do powiedzenia dalej. Tak. No i te rady powinny być bardzo, bardzo precyzyjne. Nie mogę powiedzieć, źle nurkujesz, Kamil, tylko muszę powiedzieć, w którym miejscu coś ci nie wyszło, a potem dać jakąś konkretną radę, co mógłbyś zrobić, żeby następnym razem tego błędu uniknąć. Nie wchodź do wody. Nie wchodź do wody, Kamil, rób podcasty. Dokładnie. No więc to na pewno jest jeden z takich trudniejszych elementów, żeby przestać, znowu powtórzę to, co już mówiłem, że może innymi słowami mi się uda, że bardzo ważne jest to, żeby implementować praktyczną wiedzę i żeby rady były konkretne. Słuchaj, nie wyszło ci i unikniesz tego, kiedy będziesz następnym razem robił to lepiej, Kamil. No tak. To jest, powiedzmy, to jest okej, chcę dobrze, ale no jest to stosunkowo mało konkretne. Ale tak. Prawdopodobnie nie za to płacisz. No zdecydowanie. Nie, ale to tak, no to właśnie tak się zastanawiam, jak to wygląda i czy też uczy się oblewania tych przyszłych, czy albo powiedzenia, bo my mamy takiego fajnego instruktora, który powie wprost, no jeszcze się nie nadajesz na to, tak? To jest okej. To jest bezpieczne przede To jest wszystkim. bezpieczne. Wiesz, na wielu kursach zaawansowanych, takich powyżej stopnia podstawowego, w ogóle się nie mówi o oczyszczaniu maski z wody. No i część ludzi, ponieważ to nie jest szczególnie przyjemne, dopóki ktoś tego nie pokocha taką uczciwą, nurkową miłością, to w ogóle się czasami tego nie sprawdza, wiesz. I to też jest gdzieś po prostu takie pytanie, czy jeżeli coś nie jest wymienione w umiejętnościach potrzebnych do zaliczenia danego kursu, to czy ja nie mam prawa komuś powiedzieć, słuchaj, to jeszcze nie teraz, nie możesz nurkować na 40 metrów, bo kiedy ci się naleje woda do maski, to ty się po prostu, bracie czy siostro, utopisz. Ja uważam, że to trzeba sprawdzić i trzeba komuś miło, fajnie powiedzieć, że jeszcze nie w tym momencie. Nie nadajesz się. Po prostu to jeszcze nie jest ten moment. Tego się nie uczy, wiesz. Mówi się większość empatycznych ludzi, a nauczyciel powinien mieć odrobinę empatii w sobie przynajmniej, rozumie, że tak trzeba powiedzieć i że akurat chyba tego nie trzeba jakoś specjalnie uczyć. Trzeba wyjaśnić, że tak trzeba zrobić. Tak? Nie uczymy tego, jak to robić. Czyli rozumiem, też uczy się jakichś takich trików, jak lepiej robić dane ćwiczenia, jak sobie z tym poradzić. A bez wątpienia tak, absolutnie. Tam jest bagaż, znaczy jest pakiet różnych pomysłów do każdego ćwiczenia. Tych ćwiczeń nie jest nieograniczona ilość. I jest powiedzmy tam 20, 30 w zależności od poziomu pewnych podstawowych elementów, z których się składa technika nurkowania. I do każdego można przedyskutować i przećwiczyć najczęściej występujące błędy. To jest w ogóle fenomenalne, że jest po prostu katalog błędów i rzadko się zdarza, że nasi studenci wymyślają sobie jakieś nowe błędy. Najczęściej to są jakieś typowe rzeczy. Tak. Prawda? Katalogowy student. Ktoś dmucha maskę i wypuszcza powietrze, wypuszcza gaz, którym oddycha ustami, a nie nosem. Tak? No i tak jest prawie do każdego ćwiczenia. No i te rzeczy się analizuje, co można wyłapać, jakie błędy, jak ewentualnie rozwiązać problemy. To jest super. A zdarzało się wam znaleźć jakąś nową metodę rozwiązania problemów podczas takich kursów? Nie nurkować? Okej. Wiesz co, no nie potrafię tam przytoczyć czegoś błyskotliwego w tym momencie, więc może zamilknę. Dobra. Jeszcze tak się zastanawiam, czy taki przyszły instruktor, czy są też jeszcze, nie wiem, elementy szkolenia z prowadzenia centrum nurkowego, czy to już jest pozakursowe totalnie? Tak. Są elementy biznesu nurkowego i to jest ważny element. Robi się na przykład symulację budżetu danego kursu. No to super. To jest super. Adekwatnie do miejsc, w których kandydaci na instruktorów pracują. Pyta się o ceny basenów, czy basen jest daleko, blisko, gdzie jest najbliższe jezioro. Zlicza się to wszystko, podlicza się koszty. Masz kompresor, nie masz kompresora, ile będzie kosztowało napełnienie butli, amortyzacja sprzętu. Cały duży blok jest poświęcony temu, żeby uzmysłowić, ile wyszkolenie, i odnosi się to z reguły do kursu podstawowego, on jest takim, powiedzmy, sztandarowym produktem każdej organizacji, i wylicza się to i ludzie się chwytają za głowy, uświadamiając sobie, za ile w ich okolicy się czasami kursy wykonuje, prawda? I co za tym musi stać? Co za tym stoi? No stoi za tym to, że ktoś chce szkolić, ale z tego nie żyje najczęściej. No tak. Jeżeli ktoś żyje z prowadzenia dydaktyki nurkowej, no to najczęściej musi mieć to dobrze skalkulowane. A potem rynek z reguły
wiecie, to jest tak, że nie można nikomu zabronić wykonywania kursów za połowę poniżej kosztów. No prawda? tak. Bo dla kogoś to może być hobby, ale trzeba zrozumieć, skąd się biorą te różnice. One się biorą stąd, że po prostu część ludzi dobrze to kalkuluje i to tyle powinno kosztować. Zupełnie taki jeden z bardziej szokujących zajęć. Tak, absolutnie. Ale to powiem ci szczerze, że naprawdę bardzo fajnie, że uczy się takich rzeczy. Tak. Że to nie jest tylko taka teoria tam praktyką, ale też wejście w życie przyszłego instruktora. Tak. A część osób może, nie wiem, właśnie na tych zajęciach dowiaduje się, że to jednak nie dla nich? Że nie będą z tego biznesu w ich mieście, że to nie pasuje? Wiesz co, myślę, że tak jest, że część osób sobie uświadamia, jakie to jest kosztowne i jakie to jest przede wszystkim kosztowne, jakie to jest czasochłonne. Ja miałem taki przebłysk świadomości na seminarium trenerskim, kiedy uczyłem się jak być instruktorem, trenerem, gdzie kiedy rozpisaliśmy cały pakiet zajęć, to sobie pomyślałem, ile razy w ciągu roku będę miał tyle czasu, żeby poprowadzić kurs instruktorski i trochę się przeraziłem tym, jakie to jest, kiedy dotarło do mnie, jaka tam jest masa wiedzy do przekazania. Instruktor na pełen etat. Instruktor na pełen etat zdecydowanie. No. To bardzo fajnie. A takie szkolenia dla tych instruktorów, to są zajęcia i basenowe, i też wodootwarte, czy w basenach? Wiesz, no my ostatni kurs prowadziliśmy w bazie na Wisie, więc u nas basenowo otwarto. Kwestia tego, czy coś jest, czy w danym momencie prowadzimy symulację zajęć basenowych, czy na wodach otwartych, to była kwestia 2 metrów dalej, czy może wręcz w tym samym miejscu, bo to są jednak wody basenopodobne. To jest takie troszkę, powiedzmy, umowne w naszych warunkach logistycznych, ale jeżeli to są kursy zimowe w kraju, no to część zajęć jest w sali wykładowej, część na basenie, a część realnie w wodzie otwartej. Zimą. Ta woda otwarta powoduje tylko to, że w sprzęcie adekwatnym do warunków terenowych trzeba wykonać pewne umiejętności. Pewne ćwiczenia będą się też różniły, prawda, bo na basenie najczęściej nasi kursanci nie noszą kapturów, w wodzie otwartej będą nosili, więc to też nie będą mieli rękawiczek, więc to też trzeba przećwiczyć, bo się troszkę zmienią omówienia i pewne takie mikropunkciki, na które będziemy zwracali. No tak, inne wyważenie trzeba przekazać. Inne wyważenie, inne tam powiedzmy zasady uzupełniania, czy też innej ilości gazu wpuszczanego do kamizelek, żeby ruszyć z dna, prawda, żeby osiągnąć pływalność neutralną. Więc różnice są i to trzeba przećwiczyć w wodzie otwartej. Okej, super. To jeszcze takie ostatnie pytanie, ilu instruktorów wyszkoliłeś w swojej karierze? Wiesz co, na razie to są skromne ilości. Nie tak więcej niż my, więc. Tak. Wyszkoliłem, łącznie to cały czas jest poniżej 20 osób. No ale to połowa kraju. Przy tylu brałem udział przy szkoleniu tylu osób, tak? Dużo. Nie, to każdy kolejny kurs to jest tak samo jak każdy kolejny niższy kurs dla instruktora. Dla mnie każdy kolejny kurs to jest też kopalnia nowych doświadczeń, pomysłów i pewnego entuzjazmu, który z tego płynie. Czyli lubisz szkolić. Powiedz jeszcze raz? Lubisz szkolić, co? Masz mnie. No. Dobra. Masz mnie. I tym miłym akcentem dzięki za kolejny odcinek. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.